A chyba uciekał. No, był rok 1959. Stare dzieje. Jechaliśmy do Gdańska. Ja zawoziłem tatka do technikum budowy okrętów. Tata jechał do Gdańska na studia na drugi rok, a ja jechałam do liceum pedagogicznego ze skrzypcami wielkimi, a tata jechał z statkiem, nie statkiem, tylko z Tadeuszem, ze swoim bratem młodszym. I na trasie od Radomska do Piotrkowa byliśmy w wagonie na stojąco, bo właściwie miejsca były zajęte, a upał niesamowity. I patrzymy, bo wagony były oszklone. W sąsiednim wagonie na ławeczce siedzi taka dość miła dziewczynka i skrzypce ma w futerale prawie takie duże jak ona. Tadeusz patrzy, mówi, taka mała, a takie wielkie skrzypce. Tak tata mi opowiadał, że tak mnie obserwowali. Ja tak machnąłem paluszkiem, tak, mówię, niech przyjdzie z tymi skrzypcami, to sobie pogramy. Siedli do pociągu, ja patrzę, fajny taki jeden cygan. Włosy kręcone, śliczny. Mówię, kurczę, jak go tutaj zagadać. Ale widziałem, że pokiwała głową, że nie, ale wyjęła karteczkę i coś sobie tam napisała. No i napisałam szybko karteczkę, bo Mówię, jaka pilna, odrabia lekcję. wysiadałam już w Piotrkowie Trybunalskim. Ale patrzę Piotrków, ona wysiada, ale nie wysiada swoimi drzwiami na peron, tylko przechodzi przez te bufory do naszego wagonu A tata to nie wiedziałam, gdzie jedzie w ogóle. i daje mi karteczkę. Ja patrzę, gdyby pan miał przyjemność, to proszę napisać na ten Napisz adres. na adres. I wychodząc podałam. Zofia Tkaczyk, Wolbusz. Pokiwałem jej na peronie, bo czekała na odpowiedź. Mówię, dobrze, napisz. No i za jakieś może 2-3 tygodnie jest kartka. Pozdrowienia z Gdańska przesyła Zbyszek. I tak się zaczęło. I tak się zaczęła nasza znajomość. Więcej to było listów, pisania. Pisaliśmy listy. Czasem spotkanie w kinie w Radomsku, czasem do Karczowa przyjechał statkiem, to znaczy z Tadeuszem. No bo do ślubu to było dość daleko. Ślub dopiero 4 czerwca 1966 roku. I wreszcie ślub cywilny. Akurat do pierwszej. Jest teraz godzina 13, to była pierwsza godzina. To był ślub cywilny. Ślub cywilny to najpiękniejszy ślub, jaki można sobie wyobrazić. Sproszono dużo gości. Byli chrzestni. Wszyscy rodzice byli jeszcze, wszystkie siostry, wszyscy bracia. Fajnie było, wspaniale. Zosia, bo jej tak na imię zaśpiewała szczęście. Pamiętam? I tam pamiętam, najbardziej podobałam się mojemu teściowi, czyli tacie Zbyszka. Tacie się bardzo podobała, ale ją uważał zawsze. I dlatego to szczęście. Nie wiem, dla kogo śpiewała. Czy dla mnie, czy dla mojego taty. Śpiewałam fajną piosenkę dla taty, patrząc mu w oczy. Wiem, że chcesz, abym była najszczęśliwsza. Gwiazdy byś chciał mi z nieba dać. Odwiedzaliśmy go w szpitalu. Chorował nieuleczalnie, ale tak jakby wytrzymał, mimo że miał raka płuc 2 lata.
do naszego ślubu, jeszcze później żył tylko 2 lata. Skończył. Czym są dla mnie usta Twe? Szczęściem mym są codzienne Twe powroty, bo przed ślubem już w Lubinie mieszkaliśmy razem. Jeszcze przed ślubem. No ale okazuje się, zamiast cieszyć się, to ja tutaj płaczę. Tak dalej przyśpiewałam do końca. Słońce witające ranek, mroźny dzień i tłukący w szyby deszcz. Ale wróćmy do ślubu. Po tym ślubie cywilnym, miesiąc później, czyli 23 lipca 1966 roku, 1966, był ślub kościelny. Dawniej nie wolno było razem brać cywilnego i kościelnego. Trzeba było minimum miesiąc odczekać, chyba po to, żeby się zastanowić jeszcze. I że ja Ciebie kocham też. No to wiedziałam, że już teściów mam kupionych. I już masz. Tak. No teść był zachwycony, teściowa też, czyli rodzice Nilsa. A o moich to... Nilsa mówię, przepraszam. Rodzice Zbyszka. A o moich to się już nie mówi. Tacie się też cała rodzina Zbyszka podobała. Zabrał teścia przyszłego w pola i pokazał, ile ma hektarów. Bo dawniej na wsi to ważne było, żeby córka, czy w ogóle dziecko nie było bez niczego. No i tak żartuje, ale opowiadał, pokazywał, zachwyceni byli, wszystko było cudownie. Także po ślubie żeśmy wrócili do Lubina Legnickiego. No i ja już pracowałem w hydrobudowie, Zosia w szkolnictwie, najpierw w Zagórzu, później w Zawierciu, później ze mną już ciągle, nawet w Lubiniu pracowała, bo w Lubiniu pracowałem przy budowie wodociągów w hutach, w kopalniach. Potem tata szukał pracy gdzieś bliżej rodzinnych stron i znalazł tutaj w Ostrowie. Budował się nasz dom, ale w hotelu jeszcze mieszkaliśmy, kiedy urodziła się Beatka. Beatka Bożenka i cudne, śliczne, czarne, takie podobne do rodziny Tapertów, czyli do tata się oczywiście cały dumny i blady. To była pierwsza wielka radość, nie? Pierwsza wielka radość. Wiesz co, pierwsza dekada to była, można powiedzieć, taka walka o byt. Kiepskie pensje, brak mieszkania. Mieszkaliśmy właściwie w hotelu takim robotniczym. Jak się Beatka urodziła, na podłodze miała tylko taki materacyk i taka kamienna podłoga. Niemiło, nie było nawet łazienki, toalety, ubikacja na zewnątrz. Pełno tych pijaków, robotników się tam kręciło. A mnie uważali w hydrobudowie za bardzo ważną osobę. Dostaliśmy dzięki tacie mieszkanie, bo dzięki pracy w hydrobudowie 7. To było mieszkanie w nowo budowanym bloku. Oddali go w czerwcu, myśmy się chyba od razu wprowadzili. Dzięki tacie, pożyczkę tata dostał, bo ja bym w życiu ze szkoły nie dostała. Wszyscy w Ostrowie nic, tylko inżynier Tapert musi mieć mieszkanie w pierwszej kolejności. Taka była ważna sprawa. No i tak się stało z tym mieszkaniem. Nie było łatwo, ale radości były duże, bo już w 1975 roku kupiliśmy sobie nowy samochód. Był to Fiat 125P, duży, 1500, kolor czerwień burgundzka, każdy podziwiał taki kolor. Radość nie mijała, bo już w 1979 roku urodził się Zbysiu. Synek się urodził. Praca. Za 10 lat urodził nam się najkochańsze nasze maleństwo, takie śliczne, drugie, ukochane. Tak samo, no nie najkochańsze, bo oboje są bardzo naj. To tak się tylko mówi. I Zbysiu kochany. Ach, ciekawostką jest, kto nadał imię. Tata poszedł do urzędu i pytają imię, bo z radości popił sobie solidnie, że ma syna.
to nie ta historyjka, którą się opowiada, że tata sobie popił i poszedł do Urzędu Stanu Cywilnego. Poszedł do Urzędu Stanu Cywilnego zameldować dziecko tu w Ostrowie. No i całe życie marzył, że syn będzie miał na imię Robert. Robert Tappert. To mu bardzo ładnie brzmiało, a tata jest czuły na brzmienie. I go zapytano imię i on myślał, że chodzi o jego, mówi Zbigniew. Powiedzieli dobrze, dziękujemy, już jest pan wolny. I tata w tym Ostrowie pytają go, takiego już trochę po jednym. Imię Zbigniew. No i wpisali Zbigniew Tappert. Przychodzi do domu i mówi, a jak damy dziecku na imię? Ja mówię, no Robert. Się okazało, że już mu dali wypis, czy tam coś, że ma na imię Zbigniew Tappert. Historyjka mi się podobała i nawet nigdy nie wyprowadzałem nikogo z błędu. To jest prawdziwa To historia. jest prawdziwa, to nie jest zmyślone. Ale prawda jest inna. To mama, nie wiem, chciała chyba mi zrobić już super dobrze. Żebym się cieszył niesamowicie, bo widziała, jaka radość moja była. Powiedziała, a może dajmy mu Zbyszek. Ja byłem w tym małym pokoiku, to było, ona leżała na takim na tapczanie tam w rogu, gdzie teraz są kredensy i szafy. Ja patrzyłem na ten oknem, na ten śmietnik nasz i tak sobie myślę, żeby tylko teraz nie powiedziała drugiego imienia. Co zrobić, żeby akceptować, ale tak od razu nie pasuje. I tak się męczyłem. Mówię, wiesz co, dobrze, zgadzam się. I to i było, i tak było. Ona chyba sobie to przypomni. Być może, że tata wymyślił, że tata miał na myśli już wcześniej przede mną zrobić tak, żeby syn też miał na imię Zbigniew, ale opowiadał mi, że pytali o Zbigniew, o imię, to powiedział Zbigniew i ja przypuszczam, że jest to prawdą, bo tata przez 3 dni do siebie nie dochodził. Bo rzeczywiście zrobiła mi wielką radość. No, a Zbysiu chyba teraz widzi, że tylko to jedno imię ma. Nawet nie może zmienić, gdyby chciał. Potem też nie było łatwo, bo dzieci dorastały, a warunki życiowe też niewiele się było, o wszystko trzeba było zabiegać. Ciężko było, chociaż wiesz, po znajomości dużo można było różnych rzeczy kupić. No, nie jest to chwalebne, ale no nie mieliśmy z tym kłopotu, bo zawsze informacja była. W tym sklepie pokazała się kawa, tu sprzedają kiełbaski, tamtego. Można było wcześniej z pracy wyjść i kupić. No ale to, no takie były czasy. A mięso to było na kartki. No przecież był okres, kiedy normalnie na każdą osobę były kartki. Żeby kupić kilogram kiełbasy, to trzeba było pójść z kartką, wycięła. W danym miesiącu kilogram było wycięte. Pamiętam, jak w pamiętniczku napisałam, Beatka kupiła kilo kiełbasy, stała w kolejce 2 godziny. Kilo kiełbasy, 2 godziny. Następny kilogram możesz kupić za miesiąc. Takie były czasy. Wszystko było na zapisy. Nawet kawy nie było, sobie wyobrażasz? Kawy nie było pod dostatkiem. Jak pracowałam jako inspektor nie oświaty, tylko wizytator oświaty. I jeździłam na lekcje tam do tych nauczycieli, tak zwanych podwładnych, rusycystów, to największe moje marzenie było, żeby mi dali filiżankę kawy. I dawali oczywiście, bo jak było nie poczęstować panią wizytator, to było takie były czasy, dlatego to mówię, że makabryczne. Takie były czasy, że czasami na półkach nie było niczego. Także nie to, jak człowiek ogląda kabarety, to właściwie widzi całe życie. Niektórzy mówią, o, ocet tylko sprzedawali. To niemożliwe. Tak, było to. Był sklepowy, a na półce ocet stał i nie było niczego więcej.
Chociaż wiesz, myśmy nie narzekali, bo rodzice Zosi mieszkali na wsi. Tam się jechało, tam zawsze można było kupić więcej. Babcia zawsze kury. Póki żyła moja mama, to jeszcze hodowała indyjki. Jajka przywoziło się, pamiętasz, jak jechaliśmy, mówi, jajka do góry, bo po kocich łbach się jechało, a samochód trząsł. No a potem się zmienił ustrój, zmieniło się wszystko, mogliście studiować dzięki temu. To Beatka to jeszcze nie miała tych możliwości takich wielkich, ale ty miałeś już większe na wyjazdy, na to, żeby wiz nie załatwiać. W 1991 roku, kiedy Volkswagena kupiliśmy, to już były te dobre czasy. To już były dobre czasy, już wszystkiego było pod dostatkiem. Tata jak z wodociągów tam poszedł na rentę, Ja też na emeryturę poszedłem. I w ten czas już odżyłem całkowicie. teraz mam boskie życie. Niczego właściwie nam nie brak. Tata zapewnił tak, odkładał i zapewnił taki byt, że co chcę, to mogę iść kupić. W 2008 kupiliśmy trzeci samochód, naszą Żabkę. Jakieś owoce drogie czy coś, to dla mnie nie jest drogie. Ja idę i kupuję. Czyli jakby rekompensata za wiele lat takich ciężkich. Czuję, że żyję teraz, kiedy jestem na emeryturze. Bo w pracy miałem dużo wrogów, konkurentów. Ludzi, którzy zazdrościli i tytułu, i stanowiska, i pięknej żony. Zosia była zawsze ładna. I jest dalej. No i dzieci zdolnych, które studia pokończyły najwyższe. Najwyższe. I oczywiście piąte, tak, dziesięciolecie to już nasze wspólne wielkie szczęście. Najpierw Rafael Mateo. Teraz ta radość się powiększyła, bo mamy Rafaelki, mamy Mikaelki i mamy szczęśliwą rodzinę w Niemczech. Mama nie może się na przykład doczekać, kiedy pojedzie, żeby zobaczyć Rafaelka. Najbardziej opowiadamy to, co Rafaelek mówi. A on mówi na przykład: zgłupiałeś czy coś? A Beatka mówi: tatuś, to twoja szkoła. Ja się cieszę, że on taki mądry, chwyta wszystko. Trzeba wiedzieć, co się przy nim mówi. A potem po 2 latach cud, jeszcze większy, bo rodzi się Jan Mikael. Chyba Mikaelem Beatka znowuż nas uszczęśliwiła, bo dała imię Jan, Prawie cała rodzina Zbyszka to są Jany. a Jan to mój brat, który zmarł tak szybko, czyli jakoś w rekompensacie mamy Jana. Jan w naszej rodzinie to jest Jan Maszczyński, dziadek, i brat to Jan Tapert i wiele innych w rodzinie to oczywiście Jan. No Munia jest fantastyczna. Munia za wszystkich chce myśleć. I to jest trochę dla niej uciążliwe, bo ona jak gdyby żyje wszystkimi stresami wszystkich, których kocha. Dla taty rodzina to jest cały świat. W ogóle rodzinna jest. Ona nie zna, co to być wrogiem dla kogoś. Ona do wszystkich jest pozytywnie nastawiona. W ogóle nie tylko nasza rodzina. To jest ciekawe, że zajechał do Karczowa na przykład, to babci, dziadkowi to pomagał, jakby u siebie pracował. On bardzo pracowity. Prawdziwa matka, która za wszelką cenę dąży, żeby dzieciom było jak najlepiej. Bardzo odpowiedzialny. Zawsze dla niego praca to jest wszystko. Praca, aż za dużo moim zdaniem. Wszystko, co dobre, można o niej powiedzieć. Wszystko, co dobre.
Ale życie z tatą jest fantastyczne. Fantastyczne, ono wszystko nie musi, ale myśli o wszystkim. Przecież mogę pojechać, zostawić dom na jego głowie, całe mieszkanie i on sobie radzi. Potrafi świetnie gotować, potrafi piec, potrafi w urzędach pozałatwiać, jak coś trzeba. A wszystko, co niedobre, nigdy się nie pamięta. To jest najważniejsze. Bo zdarza się różnie w życiu. Czasami były przykrości, ale ja nie pamiętam, bo chcę zawsze pamiętać tylko dobre rzeczy. Bo to buduje. Bo to buduje i to daje szczęście. I cieszę się, że tak jest. Wiem, że chcesz, abym była najszczęśliwsza. Gwiazdy byś chciał mi z nieba dać. A co śmiesznego na przykład. Co śmiesznego, że tata na przykład, jak tak nieraz myślę, no fizycznie, no cudny, piękny chłopak i do dzisiaj szczupły, śliczny, elegancki, tylko zawsze mu mówię, chodź prosto. Tata chodzi tak, jakby miał szukać pieniędzy. Tata potrafi znaleźć czasem po 2 złote, po 10 groszy. A ty nie. A ja nie, bo ja patrzę na drzewa. Ale jak czasami się mama idzie i potknie, to mówię, no patrz pod nogi. I czasem się potknę, a tata mówi, a widzisz, jakbyś patrzyła pod nogi, to byś się nie potknęła. Dobrze wiem, że ty dla mnie zrobisz wszystko, by szczęście to po prostu kłócić się jak trzeba, kochać się jak trzeba, dziękować, gdy jest za co. Trzeba pamiętać tylko dobre rzeczy. Przykre rzeczy natychmiast odsuwać od siebie. Śmiać się dużo, żartować, a właśnie tata ma ogromne poczucie humoru. A tak, no może to jest nawet i dobre, że w starszym wieku jest ta skleroza. Czasem jak powie coś, no to można boki zrywać, bo on potrafi wiele rzeczy tak przełożyć na żart. A to jest duża sztuka. Lubi moje żarty już teraz, właściwie to wie, że czasami żartuje, ale to jej się podoba. To jej się teraz podoba. A mnie to właściwie daje odprężenie, nie? Unikać stresów. To jest najważniejsze. Unikać stresów. Słuchać dobrych rad, kochać dzieci. Nawet gdy śpisz, ja kocham cię. Dziękuję ci, że jesteś, że byłeś, że jesteś i chciałabym, żebyś był. Podziękowałbym ich przede wszystkim za dzieci, za Beatkę i Zbysia. Podziękowałbym im za to, że mimo moich ułomnych cech na pewno, bo takie każdy człowiek ma, udało jej się przeżyć ze mną te 50 lat. Żadne z nas nie wyobraża sobie życia bez tej drugiej osoby. Dziękuję, że jesteś. Tłukący szyby deszcz, co mi tam, kiedy wiem, że ty mnie kochasz i że ja ciebie kocham też. Koniec.